Dzień dobry, nazywam się Maciek Sosnowski z Better Gaming Agency i witam Państwa bardzo serdecznie w siedzibie All In Games w Krakowie. Jest ze mną pan prezes Piotr Żygadło. Dzień dobry, witam Państwa, a Tobie Maćku gratuluję awansu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Natomiast ja chciałbym pogratulować kilku rzeczy na początku w pytaniach. Zacznijmy może od sprawy bardzo bieżącej, czyli niedawno pojawił się raport okresowy za trzeci kwartał spółki, w którym uzyskaliście 7 milionów złotych przychodu. Czy jest pan zadowolony z tego wyniku? Czy mógł pan skomentować ten raport? Wynik niewątpliwie jest pozytywny. Jest to kolejny okres z rzędu, kiedy mamy zwiększone przychody, kiedy dzieje się coraz lepiej. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że właśnie teraz w czwartym kwartale uda nam się zdecydowanie lepszy wynik wykręcić i że cały rok zamknie się właśnie znowu z rekordowym zyskiem, z rekordowymi przychodami. Jest jeszcze jeden powód do gratulacji, bo pod koniec listopada 22 obchodziliście Państwo trzecie urodziny spółki i chciałbym się dowiedzieć, co Pan uważa za Wasze największe osiągnięcie w tym okresie oraz jak mogą wyglądać na przykład piąte urodziny. Zacznę od tyłu. Piąte urodziny na pewno będą huczniejsze niż nasze trzecie urodziny. Teraz przynajmniej taką mamy nadzieję, że właśnie COVID do tego czasu odpuści. W tym roku poza kampanią informacyjną za dużo się nie działo. Przy piątych mamy nadzieję, że zorganizujemy huczną imprezę, zaprosimy może naszych inwestorów, prasę, media, naszych partnerów i zrobimy taką imprezę z prawdziwym przytupem. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie tych 3 lat, tak na szybko, to wydaje mi się, że naszym największym sukcesem jest zespół, który zbudowaliśmy. Zawsze powtarzam, że każda firma jest tylko tak dobra, jak ludzie w niej pracujący, a my mamy bardzo dobry zespół, bardzo dobrą firmę. Więc to jest jedno z drugim się oczywiście łączy. I znalezienie tylu tak zdolnych osób nie było łatwe. Zajęło nam to troszeczkę czasu. Natomiast teraz jestem w 100% przekonany, że potrafimy jako firma sprostać każdemu zadaniu, że potrafimy podjąć się każdego zadania i że nieważne jak dużą i jak dziwną grę dostaniemy, to wydamy ją z sukcesem. Ja trzymam za słowo i wpisuję sobie listopad 23 tak, do kalendarza. Sprawdzajcie skrzynki. Tak. Natomiast wracając już do rzeczy bardzo ważnych, ale mniej odległych, niedawno podpisaliście umowę z deweloperem znanej serii gier Cut the Rope. Czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tej umowie i jakie macie oczekiwania wobec tej serii i tej współpracy? Nasz kontakt z Zeptolabem, właścicielem tego IP, rozpoczął się już w wakacje tego roku i tak naprawdę byliśmy dogadani po 3 dniach. Resztę tego czasu to było procedowanie umowy, podpisywanie umowy, negocjacje prawników. Zajęło to dużo więcej czasu niż myśleliśmy. Mamy nadzieję też, że nie wpłynie to oczywiście na termin wydania. Dalej walczymy, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby pierwsza część gry ukazała się w pierwszym kwartale. Niewątpliwie mamy bardzo duże oczekiwania. Nie jest dla nas duża inwestycja. Można powiedzieć, że jest to jeden z naszych najmniejszych tytułów. Natomiast popularność tej marki, to, że wszystkie gry serii, licząc łącznie, znalazły się w rękach 1,5 miliarda ludzi, to pokazuje, że jest to produkt, który jest ludziom znany. Takie produkty troszeczkę łatwiej jest marketować, takie produkty wzbudzają większe zainteresowanie zarówno ze strony partnerów, jak i ze strony mediów. Dlatego właśnie mamy nadzieję, że ten projekt z jednej strony okaże się bardzo dochodowy, co nie powinno być trudne, biorąc pod uwagę bardzo małe nakłady, ale też pozwoli nam właśnie rozszerzyć, wzmocnić naszą współpracę z różnymi partnerami. Da nam dodatkowo właśnie ekspozycję, dodatkowo widoczność w mediach, wśród partnerów. Jednym słowem jest to zdecydowanie ciekawy, jeżeli może nietypowy krok, bo
jako firma koncentrujemy się na większych projektach na ogół, koncentrujemy się na projektach związanych z akcją, projektach, które wyglądają jak projekty AAA. Natomiast tutaj właśnie postanowiliśmy, że zaryzykujemy z grą, która jest skonstruowana w modelu free-to-play, żeby zobaczyć, jak ten rynek w jakim rynku się odnajdziemy, jak ten rynek nas przyjmie. Mamy duże nadzieje, natomiast mamy też poważne podstawy, nasze obserwacje rynku, analizy, kalkulacje pokazują, że może to być jedna z naszych najlepszych inwestycji. Bardzo dziękuję, bo brzmi to super. Natomiast mam kolejne pytanie, tutaj już bardziej od strony inwestorskiej. W listopadzie jeden z kluczowych akcjonariuszy spółki ogłosił lock-up na akcje serii H. Co to oznacza dla państwa? Znaczy oznacza, że mamy wspaniałych inwestorów, którzy chcą być z nami przez lata i bardzo nas to oczywiście cieszy. Dla rynku mi się wydaje, jest to taki sygnał, że wbrew temu, czego się niektórzy spodziewają, nasi inwestorzy, ci, którzy zainwestowali w nas w tych pierwszych latach naszej działalności, czy też w pierwszych miesiącach naszej działalności, że ci inwestorzy chcą być z nami, że oni się nigdzie nie wybierają, że oni wierzą w spółkę, bo ktoś, kto planowałby się skeszować szybko, nie podpisywałby takiej umowy. To, że że został podpisany ten lock-up, świadczy o tym, że jest to tak naprawdę jeden z wielu inwestorów, bo kilka tygodni wcześniej ogłaszaliśmy inne lock-upy i że tak naprawdę zdecydowana większość akcji, które są planowane do dopuszczenia do obrotu, są objęte tymi lock-upami i dużo czasu minie, zanim ci inwestorzy będą chcieli je upłynniać. W ostatnim raporcie okresowym One More Level ogłosiło, że sprzedaż Ghost Runnera przekroczyła 1 milion egzemplarzy, 1 100 000 dokładnie. Chciałbym się zapytać, czy to jest dla państwa wyjątkowy moment, jakie są odczucia z tym związane? No ja jeszcze dodam, że my ogłosiliśmy, że przekroczyła 1 200 000, żeby nie po to, żeby pokazać, kto ogłosi więcej, ale żeby pokazać, że to jest projekt, który się świetnie sprzedaje cały czas i tak naprawdę, jakbym miał tak z ręką na sercu powiedzieć, to przypuszczam, że ta liczba jest jeszcze większa już dzisiaj, tylko nie mamy jeszcze w tym momencie aktualnych danych. Tak jak właśnie powiedziałem, ten projekt się ciągle sprzedaje. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, spodziewałem się, że tylko w tym roku sprzedaż przekroczy 1 milion kopii i wszystko wskazuje na to, że to się stanie. Dane, o których rozmawiamy, są danymi sprzed kilku miesięcy. Jeszcze nie mamy pełnych danych październikowych, nie mamy danych listopadowych, a przed nami cały grudzień, który, jak wiemy, jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym miesiącem w roku. Więc spodziewam się, że tutaj ta sumaryczna liczba sprzedanych egzemplarzy będzie naprawdę imponująca. Na pewno też cieszy to, że w ciągu niecałego roku od premiery udało się sprzedać ponad 1 milion kopii. Mówi się, że jest taki klub miliona, że powyżej tego miliona to są już takie prawdziwe gry z sukcesem. I bardzo się cieszymy, że tak naprawdę gra wydana w drugim roku naszej działalności już w tym klubie jest. To świadczy, że my też w tym klubie jesteśmy. No i teraz tylko trzeba powtarzać ten sukces. Super. Troszeczkę odejdziemy od rzeczy biznesowych, bo oglądają nas też gracze, a grudzień to miesiąc promocji różnego rodzaju. Czego możemy się spodziewać od All In Games w tym okresie? No może zaskoczę, ale powiem, że promocji. Oczywiście byłoby chyba totalną nieodpowiedzialnością nie wzięcie udziału w promocjach oferowanych przez kanały sprzedażowe. My też w tym bierzemy udział. Nasze gry działają w promocji. W chwili obecnej jest bardzo duża akcja promocyjna organizowana przez Kubik Games we współpracy z różnymi firmami, między innymi z nami. Jest to bardzo interesujące wydarzenie. Wydaje mi się, że może bardzo znacząco wpłynąć na sprzedaż na platformie Switch, ale też bierzemy udział w przecenach na wszystkich innych platformach i oczywiście w okresie świątecznym, przedświątecznym nasze gry będą z bardzo ciekawymi, konkurencyjnymi rabatami, więc zapraszam wszystkich do zakupów. Zbliżamy się też do końca roku kalendarzowego i muszę się zapytać o przyszłość. Jakie premiery planują państwo na początek 2022 roku? Na początek to chyba zacznę od tego, że planujemy odcinanie liny, tak, czyli cut the rope. Może jeszcze nie kupony, ale linę na pewno będziemy przecinać. Jest to gra planowana w tym chwili na pierwszy kwartał. W ciągu kilku tygodni będziemy wiedzieć, czy ta premiera
będzie w pierwszym kwartale czy na początku drugiego. Oprócz tego mamy kilka innych projektów i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie ten 2022 będzie takim bardzo nietypowym jak dla nas rokiem, jeżeli w przypadku 3-letniej firmy można mówić o nietypowości. Ponieważ do tej pory wszystkie nasze projekty były ogłaszane bardzo wcześnie, wręcz przy podpisaniu kontraktu już robiliśmy akcję marketingową. W tym roku po raz pierwszy nasze portfolio jest tak jakby ukryte, nie chwalimy się nim, nie mówimy co w nim jest, ale to nie dlatego, że mamy tam tytuły, którymi się nie można chwalić, ale dlatego, że właśnie działamy w nowej strategii. W pierwszej kolejności prowadzimy negocjacje z Sony, z Microsoftem, z Nintendo nad tym, żeby się dowiedzieć, czy firmy nie są zainteresowane współpracą przy promowaniu tych tytułów. I mamy już jakieś zainteresowanie, dlatego też w tym momencie nie ogłaszamy jeszcze tych tytułów, kontynuujemy rozmowy. Dopiero kiedy te rozmowy zostaną sfinalizowane, to będziemy kampanie marketingowe rozpoczynać. Więc mamy tych tytułów dosyć dużo. Oprócz tego mamy trochę tytułów produkowanych przez nasze nowe studio Happy Little Moments. Tytuły te będą stopniowo się ukazywać co kilka miesięcy i też jeden z tych tytułów jest właśnie planowany do wydania w pierwszym kwartale tego przyszłego roku, 2022. Jak również planujemy na ten pierwszy kwartał premierę spin-offu, takiego samodzielnego dodatku można powiedzieć, albo rozszerzenia gry Red Wings, również autorstwa naszego wewnętrznego studia, które w tej chwili przekształca się w firmę Iron Bird Creations i ten właśnie projekt, czyli kolejna gra lotnicza, kolejna strzelanka arcade'owa osadzona w czasach I wojny światowej, też właśnie jest planowana do wydania w tym pierwszym kwartale. I to jest tylko pierwszy kwartał, a potem będzie tego jeszcze więcej. Tak naprawdę mamy jeszcze kilka wersji konsolowych gier, które wydaliśmy wcześniej. Mamy, tak jak powiedziałem, kilka gier, których nie ogłaszaliśmy, bo rozmawiamy z partnerami. Prowadzimy negocjacje z kilkoma deweloperami. Wydaje mi się, że przyszły rok będzie zdecydowanie rekordowy co do liczby premier, które będziemy mieć w przyszłym roku, tym bardziej w jednym roku, tym bardziej, że na początku roku jeszcze planowana jest premiera Czarnobylite'a na Next Geny. Gra bardzo dobrze jest odebrana na starej generacji. Po dodaniu dodatkowych feature'ów pod nowe konsole myślimy, że graczom się jeszcze bardziej spodoba. Poza tym tutaj też prowadzone są rozmowy nad rozszerzeniem prac nad tą grą, nad tworzeniem dodatków, żeby właśnie podbić sprzedaż, żeby więcej osób zainteresować. Dlatego, tak jak mówię, spodziewam się, że ten 2022 będzie naprawdę szalonym rokiem pełnych wydań z naszej strony. Będziemy na pewno bardzo zajęci i myślę, że wszyscy, w tym inwestorzy i gracze, będą szczęśliwi. Bardzo dziękuję i pozostaje mi tylko życzyć, żeby to wszystko się zrealizowało w przyszłym roku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Następnym razem widzimy się w styczniu, także pozostaje mi życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ja też życzę Państwu szczęśliwych i wesołych świąt i zapraszam na podsumowanie roku, które na pewno w styczniu będziemy dla Państwa przygotowywać. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy.